Zmiany klimatu sprawiły, że od ładnych paru lat zapomnieliśmy już o mroźnych i śnieżnych zimach. Dla naszych rodzimych ptaków zdobywanie pożywienia stało się łatwiejsze, a wiele gatunków, które dotąd migrowały w tym czasie do cieplejszych miejsc, pozostaje w kraju. Jeszcze przed kilkoma dniami temperatury były dodatnie, a ziemia nasiąknięta wodą od padających deszczy. Nagle ścisnął potężny mróz i spadło bardzo dużo śniegu. Zwierzętom, a zwłaszcza ptakom, grozi śmierć z głodu i wyziębienia. Zawsze dokarmialiśmy ptaki zimą, mimo że w ostatnich latach mogły się obyć bez naszej pomocy. Ale teraz to dla nich być albo nie być. O konsekwencjach naszego dokarmiania oraz o tym, czy powinno się to w ogóle robić, opowiadałem w filmie Dokarmiać czy nie. Ale skoro już dokarmialiśmy, to nie wolno nam przestać teraz, kiedy ścisnął taki mróz. W filmie tym mówiłem też, czym dokarmiać. Myślę, że ludzie są już wyedukowani i wiedzą, że dokarmianie chlebem nie jest najlepsze. Najlepsze są mieszanki ziaren dla dzikich ptaków lub kule tłuszczowe dla miękojadów. Karmą, którą podajecie swoim papugom, możecie również dokarmiać ptaki dzikie. W okresie mrozów szczególnie cenne są dla nich nasiona zawierające dużą ilość tłuszczu, jak na przykład ziarna słonecznika czy konopie, których nasi pupile nie powinni spożywać w nadmiarze, ale dla dzikich ptaków są w niskich temperaturach doskonałymi, wysokoenergetycznymi pokarmami. Produktów spożywczych wysoko przetworzonych dla ludzi nie powinno się ptakom podawać ze względu na zawarte w nich ulepszacze, konserwanty i sól. Podobnie jest z naszymi papugami. Chleb zawiera też m.in. sól, a sól jest szkodliwa dla ptaków ze względu na trudności, które mają z wydalaniem jej z organizmu. Przynajmniej z tego względu pieczywa nie powinno się ptakom podawać, ale jeden z czołowych hodowców i autorów książek o papugach, Matthew Wrenz, w książce Ptaki egzotyczne poradnik, zaleca podawanie papugom namoczonego, wysuszonego uprzednio pieczywa, które stanowi, jego zdaniem, dobre uzupełnienie papuziej diety. Podawanie pieczywa jest kontrowersyjne. Zdania na ten temat są podzielone. Niektórzy twierdzą, że nawet niewielka ilość soli może zabić na przykład wróbla. Ale większość znanych mi hodowców od lat podaje swoim parom hodowlanym namoczony suchy chleb i papugi cieszą się dobrym zdrowiem. Tak więc myślę, że jeśli się nie uda wam zdobyć ziarna dla dzikich ptaków czy kul tłuszczowych, to nawet chleb w takich skrajnych warunkach pogodowych będzie lepszy niż nic. Tylko jeśli już, to najlepiej, żeby był to chleb pełnoziarnisty i nie wolno, aby był spleśniały. Ale jeśli chcecie częściej podawać waszej papudze chleb, to najlepiej upiec go samemu, bez soli i ulepszaczy. Podobnie jak robicie to z ryżem, kaszą, makaronem czy gotowanymi warzywami, które przygotowujecie specjalnie dla waszych papug, bez dodatku soli. I jeśli nie uda się wam zdobyć ziarna dla dzikich ptaków czy kuli tłuszczowej, to taki specjalnie ugotowany dla ptaków ryż czy kasza, kawałek niesolonej słoniny czy garść orzechów, a w skrajnych warunkach również pełnoziarnisty chleb, też możecie sypnąć dzikim ptakom zimą. Tylko oczywiście chleb nie może być namoczony jak dla naszych papug, bo na mrozie zamarznie. A inne, wilgotne potrawy, jak na przykład gotowany ryż czy kasza, wykładamy dzikim ptakom w takich ilościach, aby zostały szybko zjedzone, zanim zamarzną. A ptakom wodnym nigdy nie wrzucajcie zimą pokarmu do wody. Tak więc tej wyjątkowo srogiej zimy apeluję do każdego. Zdaję sobie sprawę, że w obecnych ciężkich czasach mamy wiele własnych problemów, które nas niekiedy przytłaczają. Ale opiekując się w domu swoimi pierzastymi pupilami, nie pozostawajmy obojętni na los ich krewniaków po drugiej stronie szyby okiennej. Sprawi to być może, że wiosną nasze parki i ogrody nie staną się ciche i smutne.